Jest piękny październikowy dzień. Jedziemy zwiedzać Elcze, które odwiedziłam już 2 razy. Tym razem z rodziną, a 2 lata temu mniej więcej o tej samej porze roku byliśmy z przyjaciółmi. Miasto jest położone pomiędzy Murcją a Alicante. Słynie ono z gajów palmowych wpisanych na listę UNESCO w 2000 roku. Jesteśmy dzisiaj w Elche, ogólnie miasto znane z palm. Podobno takiej ilości palm jak tutaj to nie zobaczycie nigdzie na świecie, oprócz wiadomo ogrodu, ale wszędzie one są, nawet drogi po bokach, jakieś skwerki. Ale zaczynamy zwiedzanie od stadionu drużyny Elche. I idziemy, za chwileczkę Wam pokażę, zobaczymy, czy uda nam się wejść. Powiemy parę słów. Od Alicante jest tu bardzo blisko, przyjedziecie dosłownie w 17 minut. Od miejscowości, gdzie my mieszkamy, no jest troszeczkę dalej, musieliśmy jechać 40 minut. Kto to wie, chłopie? Brawo, jak się cieszy. Dziecko jak się cieszy. Elcze! Elcze! Elche! Ho, ho, ho. Elche! Jutro mecz z Atletico Bilbao, ale bilety są, tak patrzyłam, w granicach 500-600 zł najtańsze. Więc dosyć sporo. Zobaczymy, czy nam uda się coś tam wejść w ogóle. Jaki sklep widzę, że jest? Malwiś tutaj chyba w lewo. Tak, powinno być otwarte. Widzę, że jest tak czynno od 10 do 14, później jest przerwa i od 16 do 19. Zobaczymy, jakie są. Barwy zielone widzę. Tak? Oni są mają barwy zielone? Ta drużyna? A jakie macie ceny? A koszulka taka 35 euro. Ogólnie sklep słabo zaopatrzony. Koszulki od 35 do 75 euro. Niestety nie udało nam się kupić czapeczki dla Nikosia, ponieważ wszystkie były właściwie na głowę dorosłej osoby w rozmiarze uniwersalnym. Stadion został zmodernizowany w 1976 roku i w tej chwili może pomieścić około 40 000 kibiców. Nie wiem, bo ja czytałam, że 32 oficjalnie. Ale ja tak słyszałem, że upchną 40. Okazało się, że stadion można zwiedzić tylko w dni meczowe, a trasa zwiedzania obejmuje głównie muzeum i szatnie. W dniach wolnych od meczów zwiedzanie jest właściwie niemożliwe. Zdjęcia zapożyczone z internetu. W Elche jest 230 000 mieszkańców, jest nawet lotnisko. A dzisiaj sobota, ale tak pustawo wygląda. Nie za dużo ludzi. I dalej zobaczcie, wszędzie palmy wzdłuż drogi. Co warto zobaczyć w Elche? No na pewno gaje palmowe, park miejski, który jest za darmo, ogród botaniczny, o biletach powiem później, pałac Altamira, stadion, który już pokazywałam, plac Palau, na której znajduje się Bazylika Santa Maria,
z wieżą widokową na całe Elcze. W okolicach parku, bo poprzednio był taki jakiś maraton biegowy. Teraz nie wiem jaka to impreza, ale znowu coś się dzieje. I tak jak już wspominałam, jest sobota. I jest problem z zaparkowaniem samochodu, ponieważ niektóre ulice są naokoło tego parku zablokowane. Wchodzimy teraz do parku miejskiego. Tak jak wspominałam, jest on za darmo. Można sobie cały dzień spędzić. Zobaczcie, na ławeczce sobie siedzą, kanapki wcinają, odpocząć można. Idziemy dalej. Tak? Palmy w tej części Półwyspu Iberyjskiego rosły od tysięcy lat, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o palmy, to palmy liczą około 3000 gatunków. Potrafią się od siebie różnić bardzo. Najwyższa palma, zwana woskową, osiąga nawet 60 metrów wysokości. Liście tej palmy osiągają długość do 6 metrów. W kraju przeważają palmy daktylowe, które mają słodkie owoce. Metrów. Ty, youtuberka. Babcia youtuberka. Babcia, mama, patrz, on się żywi, ty patrz. Mama, No, czym się mój żywi? syn, patrz, Mój syn? patrz. Liśćmi? Ogólnie palmy w tej Sprowadzone. części Półwyspu Iberyjskiego. Podataj, podataj, Daj, podataj, daj, 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 daj. Uwaga, konik gebusek. To jest ten park tutaj po prawej medy. No widzę. Już dojeżdżamy do parku, a tam dlaczego tak strzelają, nie wiemy. Ale tam ludzie też nie chodzą. O Jezu, co to za strzelanina? Są Jakieś wybuchy straszne. A, to zobaczcie, jaka znowu jest impreza, bo stoły porozstawione, tylko nie mówcie, że to będzie zamknięte. no właśnie nie wiem właśnie teraz. Patrz, to mogę wyjechać medy. Co za impreza się tu odbywa? Festiwal średniowieczny
fajerwerki, tak? Pokazy pirotechniczne, Pokazy pirotechniczne przedstawienia. i przedstawienia. Stoły rozstawione. No, ogromna impreza. Fajny na powietrzu, a dzisiaj pogoda jest przepiękna. Jest połowa października. Zobaczcie, jak jesteśmy ubrani. Piękna pogoda. W słońcu myślę tak około 30 stopni. I na leniwca można sobie też tak pojeździć w parku. Zwiedzić sobie Elcze. Ciao! Jest też mały plac zabaw dla dzieci. My już powoli wychodzimy z parku i przemieszczamy się na plac, gdzie znajduje się Pałac Altamira oraz Bazylika Santa Maria. W tym roku jest tutaj pusto. Za chwileczkę pokażę, jak 2 lata temu wyglądało to samo miejsce. Odbywał się tutaj jarmark tak zwanych staroci. Pani Gosia. Co mam? Polka. A nie wiem, po ile, musisz zapytać. Chyba, ale to jest co, króciutkie. To można zrobić dłuższe. Nie jest problem. Ale takie 2,50. 2,50. A chcesz takie? Może być. Szatan. Szatan. No to szatana nie chce. W tle widoczny Pałac Altamira, który powstał w XI wieku. Dzisiaj służy jako muzeum. My nie wchodziliśmy do środka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, godziny otwarcia od 10 do 18. W niedzielę nieco krócej, od 10 do 15. Bilet normalny 3 euro, ulgowy 1,5 euro. I tak się żyje w Hiszpanii. Malwinko, zobacz, tak się żyje w Hiszpanii. No i tak imprezują sobie. Ale jest napis Elche. Tu, tu. I tak się żyje. Pogoda, słoneczko, imprezka, a tutaj napis ładny. Cześć!
Jak Ci się podoba w Hiszpanii? Fajnie? Fajnie. A chciałbyś tu mieszkać? Tak? Brawo! Wchodzicie do środka na wieżę. Godzina otwarcia. Proszę bardzo. Czekajcie, pomachacie mi. 2 euro, tak Malwinko? Gdzie się płaci? Tu pani jest. Aha, myślałam, że już można iść. No, tu jest 2 euro. ile? Po 2. 2 no. Jest po 2 euro. A pan, a nie pani. I ile będziecie szli? 800 schodów? 5 godzin, dobra, zobaczymy. Tylko pospieszcie się, bo czekamy na dole. I jeszcze wspomnienia, jak wdrapaliśmy się z naszymi przyjaciółmi 2 lata temu, jest około 177 schodów. Dajesz radę 70 schodów? 80? Już były 2 przystanki. Czekaj, jest już 100. Nie mylić z 100 napoju innego. Właśnie zrobiliśmy małpeczkę. Można nawet się poleżakować sobie, proszę bardzo. Są przystanki. O, Jacuszek już się zmęczył, zobacz, to kondycji nie ma, nie? Kotek, no właśnie. Co nie rusza? Nie ma nikogo. Pewnie jest lepiej. Co? Tylko 133. To my tu wody nakupili. A nie, co, czekajcie, jeszcze coś, ale chyba nie. Tak. Dzwony. Por favor. My tu 5 litrów wody kupiliśmy. Myśleliśmy, że będziemy pół dnia szli. Dalej jest coś jeszcze? Aha. O, ten las palmowy. Piękny. Dotarliśmy. Po 3 godzinach wspinaczki. 170 schodów. 1 schód na godzinę. Schód. I 3 rozbitych obozach. I schód. I 3 rozbitych obozach. No właśnie nie, możemy wejść. A byliśmy wtedy, bo nie pamiętam. Otwarte jest? Czy tam schodzisz? Nie, tam nie wolno wejść. Zobaczymy, czy on. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak bazylika wygląda w środku, musicie wziąć pod uwagę godziny otwarcia, czyli 7:30 do 12:30, później jest przerwa i 17:30 do 21:00. My tym razem byliśmy po 15:00, więc materiał, który umieściłam, nagrałam 2 lata temu. Kościół jest w stylu barokowym, wzniesiono go w latach 1672
1784. 14 i 15 sierpnia każdego roku obchodzone jest misterium wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przyciąga ono rzesze wiernych. A dzisiaj tu są chrzciny. Kardaszanka chyba przyjechała też w złotej sukni. Obowiązkowy punkt w Elche to również ogród botaniczny. Jest to tak jakby taka palmiarnia, ale na świeżym powietrzu. Są tam również drzewa cytrusowe, stawy, rzeźby, skalniaki, sukulenty. Godziny otwarcia 10-19, w niedzielę pół godziny krócej. Bilet dorośli 6,50 euro, dzieci niecałe 4 euro. I niekwestionowana królowa tego ogrodu, a właściwie cesarzowa, 180-letnia palma cesarska. Jej niezwykłość poległa na tym, że ma aż 7 odnóg, które wyrastają dopiero 2 metry nad ziemią. Podaje się, że w Elche jest ponad 500 000 palm i jest to naprawdę widoczne. Wszędzie w mieście jest ich mnóstwo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do subskrypcji. W przyszłości więcej filmów z Hiszpanii i nie tylko.